To nie tutaj zaczęły się transporty deportacyjne, tylko na Juderampe. Tory prowadzące do Birkenau i rampa wyładowcza w samym Birkenau powstały dopiero w 1944 roku. To właśnie to miejsce od wiosny 1942 roku Juderampe Birkenau stało się początkiem zagłady. Wnętrze kolejowego wagonu do przewozu bydła. Właśnie takimi wagonami byli przewożeni ludzie w transportach do Auschwitz-Birkenau. Niemcy ładowali do takich wagonów po 80 osób. Często bywało to tak, że bagaż już się nie mieścił, bagaż trzymali nad głowami. Podróż trwała nieraz kilka dni. Nie mieli wody, jedzenia i nie wiedzieli też, dokąd jadą. Ludzie brali ze sobą to, co było im najpotrzebniejsze, bądź też to, co tylko mieli najważniejszego, czyli garnek, czyli jakąś ciepłą odzież, te podstawowe przedmioty, żeby przeżyć. Te wszystkie przedmioty wraz z bagażem były ludziom odbierane po przybyciu na Juderampe. Cały bagaż przechodził na własność obozowych władz SS. To tutaj 500 000 ludzi zostało wyładowanych i podzielonych na tych mogących żyć i na tych przeznaczonych na natychmiastową zagładę w komorach gazowych. Tych było więcej. Około 70% szło prosto do komór gazowych. Ludzie przeważnie byli zabijani w większości gazem cyklonem B. Tu mamy puszki z tego gazu. Są to puszki firmy też Stabenow. Jest większa 1200 gramowa i mniejsze, dwie 500 gramowe. Co ciekawe, w jednej z tych puszek jest otwór zrobiony zwykłym niemieckim magnetem. Została otworzona na dachu komory. Ziemia okrzemkowa, która znajdowała się w środku, która była nasycona tym gazem, została wsypywana do wewnątrz. W ten sposób Niemcy zabijali ludzi przybyłych w transportach deportacyjnych. Ciała ludzi zagazowanych w komorach gazowych trafiały bezpośrednio do krematoriów bądź też na stosy spaleniskowe. To są szamoty z pieców krematoryjnych, części grac do obsługi pieców i metalowe zworniki samej konstrukcji pieców. Krematoria w Auschwitz wybudowała firma Topf und Song z Erfurtu. I tu jakby zamyka się cała zaplanowana zbrodnia i przemyślona zagłada. Od przytransportowania tych ludzi z całej Europy po zabicie ich i pozbycie się ich zwłok. Niemcy, planując zagładę Polaków, Romów, Sinti, Żydów europejskich, robili to z dosyć dużą dokładnością. Stworzyli wręcz z tego przemysł. Wykorzystywali też ofiary zagłady. Z ludzkich włosów robiono skarpety dla załóg podwodnych, robiono uszczelki. Popioły ludzkie wykorzystywano do nawożenia okolicznych pól. Już w połowie 1942 roku wyszło ogólne zarządzenie, by komendanci obozów gromadzili, zbierali włosy. Były to włosy obcinane więźniom, były to włosy też obcinane ludziom przywożonym w transportach deportacyjnych, ale były to także włosy gromadzone z ofiar zagazowanych w komorach gazowych. Do gromadzenia włosów i odbierania ich z obozów koncentracyjnych było wyznaczonych kilka firm. Dwie z nich to m.in. Alex Zink i Farberey Forst. Te firmy przed wojną funkcjonowały jako firmy produkujące różne wyroby na zasadzie dywanów, na zasadzie wypełnień meblowych. Włosy były tam
przerabiane na masową skalę. Obozy otrzymywały zapłatę w formie rajsmarek, ale też prawdopodobnie otrzymywały w gotowym wyrobie. Tak jak tutaj w tych gablotach mamy sienniki do łóżek, których częściową zawartością są właśnie ludzkie włosy. Czym dziś dla nas jest zagłada zaplanowana przez Niemców i rozpoczęta w 1942 roku? To przede wszystkim jest pamięć o ofiarach, ale Niemcy wtedy zaplanowali to z bardzo dużą dokładnością. Chcieliby po tych ludziach nic nie zostało, żeby byli wymazani z pamięci. Dziś pozostały po nich przedmioty, które mówią za nich. W połowie 1943 roku na Judenrampe zaczyna się budowa 2 budynków obozowych magazynów żywnościowych. Powstają dzięki przymusowej pracy więźniów niewolniczej. I w zasadzie są to pierwsze budynki obozu Karl Auschwitz-Birkenau, które widzą ludzie przebywający w transportach deportacyjnych. Tutaj po raz pierwszy też widzą dziwnie ubranych ludzi w pasiastych ubraniach. Tutaj przywożono praktycznie do maja 1944 roku wszystkie transporty. To stąd ci ludzie byli prowadzeni później do Birkenau. To jest tylko kilkaset metrów. Za moimi plecami jest miejsce pamięci Karl Auschwitz-Birkenau. Od tego miejsca do Judenrampe prowadzi nowa droga. To tylko kilka minut pieszo. Można podjechać autem, podjechać autokarem. I chyba musimy bardziej zacząć myśleć w kontekście historycznym o tym miejscu pamięci, jakim jest Judenrampe.